Miasto. Miasto za murem. Podcast Muzeum Getta Warszawskiego. W wyposażonych w prąd, bieżącą wodę i zapasy bunkrach, w zamurowanych pokojach, na zareglowanych strychach, ale i w małych kryjówkach, w gruzach, w zakamarkach i szczelinach, na porozrywanych piętrach kryją się ludzie. Szalony strach górował nad wszelkimi innymi uczuciami. Zniknęliśmy w piwnicach. Ukryliśmy się między murami tak, że nie da się nas znaleźć. Jakby nas ziemia pochłonęła. Kości zostały rzucone. Wszyscy się skryli. Wszystko, co żyło, znikło z powierzchni ziemi. Niemcy przeczesują getto. Wysadzają dynamitem podejrzane ściany. Szukają schronów. Wróg szuka nas wszędzie. Nasłuchuje, puka, kręci się wokół. Naszą obroną jest jak największa cisza i spokój. Nie wolno w ogóle rozmawiać. Zresztą i tak na wszelkie pytania otrzymuje się wstrętne i ordynarne odpowiedzi. Zatracamy poczucie człowieczeństwa. Warunki w bunkrze są straszne. Zamiast 50 osób chowa się tam 250. Niemcy miotają ogniem na wszystkie strony. Piwnice obrzucono granatami. Tych, którzy wybiegali z płonących mieszkań, zaganiano na środek podwórza. Było ich niewielu. Większość ginęła w płomieniach lub wyskakiwała z okien na pewną śmierć. Było to uczucie pełnej bezradności, zwierzęcia szamoczącego się w potrzasku. Powolne konanie, w świadomości tego, co się dzieje. Niech to będzie zapisane ku pamięci. Niedziela, 25 kwietnia 1943 roku. Wieczorem podpalono getto żydowskie w Warszawie. W płomieniach zginęły dziesiątki mężczyzn, kobiet i dzieci, a ci, którym udało się wyjść z ognia, zostali zastrzeleni na ulicy. Strach, szalony strach czai się wszędzie. To pewnie już ostatnia godzina. Mija już 12 dzień ukrywania się. W bunkrze jest gorąco jak w łaźni. Brakuje powietrza. Niektórzy z braku tlenu dostają wysypki. Nie ma też wody. Przez wyłomy w murach widać płomienie i smugi dymu. Jest jasno jak w dzień. Świat wokół, podwórza zasypane są odłamkami szkła, cegieł, blachy, spalonych sprzętów domowych. Nie da się tego opisać. Nie da się porównać. Odór spalenizny niesie się na najbliższe dzielnice miasta. Cała Warszawa przesycona jest pyłem i sadzami. Karmelicka do Nowolipia jest zawalona gruzami. Ulicą Nowolipie hula wiatr. Co krok trupy walające się po ulicach, rynsztokach i podwórkach. I tylko drzewa ocalałe z pożaru kwitną normalnie w ogródku na Karmelickiej, pośród ruin i gruzów, na wielkim cmentarzysku getta. 80 lat później. Stoję w tym miejscu, patrzę na tutejsze drzewa i zastanawiam się, które z nich kwitły wiosną 1943 roku.
Na Muranowie spotykam się z Magdaleną Kicińską, reporterką, autorką książek o losach polskich Żydów w getcie warszawskim. W tej przestrzeni wszystko mi się metaforyzuje i przenosi w czas, w którym ta przestrzeń cała wyglądała inaczej, nazywała się inaczej. To może powiedzmy, że jesteśmy na jednym z podwórek przy ulicy Karmelickiej między Nowolipiem a Nowolipkami. Dla mnie jest to miejsce szczególne nie tylko dlatego, że tutaj mieszkam, ale też dlatego, że żeby wejść tutaj do mojego domu, to trzeba z poziomu Karmelickiej pokonać jedne schody, drugie schody. I kiedy wchodzę do domu, a ostatnio też ciągnę czy pcham wózek dziecięcy i żeby pokonać te schody, no to jest jednak pewien wysiłek, no to myślę o tym, skąd jest ta górka. Wiem, że mój dom stoi na gruzach, na wielkim cmentarzysku. Myślę o tym. Jestem wdzięczny też temu miejscu, że takie lubię, że tak się dobrze tutaj czuję, a jednocześnie cały czas się zmagam z jakąś taką myślą o tym, co mi to robi jeszcze dodatkowo. Jestem ciekawy, no właśnie, jak ty się czujesz, co tobie to robi, że taka część Warszawy jest, która stoi w getcie, na terenie getta warszawskiego, na terenie wcześniej dzielnicy północnej i nie nosi właściwie śladów tamtego czasu. To właśnie, powiedziałeś, że lubisz to miejsce, jesteś mu wdzięczny za to, co ci ono daje, a ja jadąc na Muranów, ja jadę chyba na cmentarz tego, czym dzielnica północna była, jest w pamięci, jak się zachowała, a nie do żywego miejsca, w którym no właśnie teraz przez okno mogę pomachać twoim dzieciom, gdzie stoją rowery, są linki do suszenia prania zawieszone. Nie jak w śródmieściu Warszawy, tylko jest tak swojsko wręcz. Ta przestrzeń jest, widzę, że taka bardzo przez mieszkające tu osoby udomowiona. A ja i tak będę się upierał, że jesteś najlepszą osobą do tego, żeby ten spacer po Muranowie odbyć. No bo ja właśnie bardziej myślę o tym, że jest to mój Muranów, który oczywiście ma swoją niesamowitą historię, o której należy pamiętać, ale dla ciebie jest na pierwszym miejscu, jest dzielnicą północną. Bo jest też miejscem, o którym bardzo wiele czytałam i słuchałam, zanim zaczęłam o nim pisać. Miejscem, w którym, gdybym miała oprowadzić tutaj wycieczkę, jak mi się kiedyś zdarzało, Żydów z Australii, to musiałabym to robić używając ogromnych zasobów wyobraźni. Idąc tymi ulicami, musiałabym znowu, tak jak kiedyś, mówić, a tu było coś, a tu stało coś, a tutaj mieszkał ktoś i musisz sobie to wyobrazić, bo dzisiaj wszystko wygląda inaczej. Ten odcinek podcastu o powstaniu w getcie warszawskim to trudny test dla wyobraźni. Nie, raczej to jest test niemożliwy. Bo oczywiście rozumem jesteśmy w stanie objąć dane, liczby, przyjąć te lub inne koleje zdarzeń, zapamiętać daty i nazwiska, a nawet zapłakać nad ogromem tragedii, jaka spotkała polskich Żydów w getcie warszawskim. To, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to poczuć tamtego strachu, przerażenia, bezsilności, ale też powracającej nadziei. Nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do doświadczenia setek tysięcy ludzi, którzy mieszkali, chorowali, głodowali i umierali w getcie. Doświadczenia deportacji do obozów zagłady w Treblince i rodzącej się potrzeby stawienia oporu. 19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim otoczonym 3-metrowym murem, na terenie którego przebywało 50, może 70 tysięcy cywilów, wybucha powstanie. Większość była na to gotowa, a przynajmniej tak im się wydawało. Schodzą do piwnic, do podziemnych, własnoręcznie wykonanych schronów i bunkrów. Chowają się we wcześniej przygotowanych kryjówkach na strychach i w zamurowanych pokojach. Rozumiemy, ale czy możemy poczuć to, co oni czuli? Nie. Nie. Ich doświadczenia są niewyobrażalne. Tym bardziej, że przez lata, opowiadając o historii warszawskiego powstania w getcie, koncentrowano się na bojowcach, na walce zbrojnej w getcie, na szlakach bojowych i uzbrojeniu.
Może dlatego, że bitwę łatwiej sobie wyobrazić. Łatwiej usłyszeć wybuch granatu, niż pełne napięcia milczenie kilkudziesięciu osób zamkniętych w piwnicy. Kiedy historycy przez lata po zakończeniu II wojny światowej mówili w ogóle na temat powstania w getcie warszawskim, Martyna Grącka-Rejek, zastępczyni kierownika działu naukowo-badawczego Muzeum Getta Warszawskiego. A z reguły używano takich określeń jak heroiczna walka, to ci, którzy w przeciwieństwie do osób, które poszły jak barany na rzeź, czyli tej grupy, która została wywieziona, deportowana z getta warszawskiego latem i jesienią 1942 roku do obozu zagłady w Treblince. Właśnie ci w przeciwieństwie do nich stanęli z bronią w ręku, więc ich postawa była określana właśnie mianem heroicznej, tej godnej, właściwej, najlepszej w obliczu tego, co wydarzyło się ze społecznością żydowską w czasie II wojny światowej. Od kilku lat na szczęście ten trend trochę się zmienia i historycy, badacze zagłady, również z innych dyscyplin, tak jak socjologowie czy inne osoby, które zajmują się tą problematyką, trochę bardziej niuansują już te postawy. To znaczy, kiedy mówimy na przykład o akcji Reinhardt, czyli o wydarzeniach z 1942 roku, o fali deportacji, już nie używa się określenia właśnie owce idące na rzeź, tylko mówi się właśnie o tym doświadczeniu granicznym, mówi się o kwestii szybkiej, zorganizowanej akcji Niemców, która właśnie przyczyniła się do tego, że ta ludność była trochę zdezorientowana, była nieświadoma do końca tego, dokąd są wywożeni. Więc bardziej wczuwamy się w tą perspektywę osób, które właśnie tam i wtedy doświadczały pewnych rzeczy, o których my dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, jak to się skończyło, a oni niekoniecznie. Ta zmiana perspektywy dotyczy także samego powstania w getcie warszawskim. Śledząc wydarzenia związane z obchodami 80. rocznicy rozpoczęcia walk w getcie, można było zauważyć, że koncentrowały się właśnie na ludności cywilnej i jej udziale w powstaniu. Rok 2023 przywraca pamięć o nich, o tych ludziach, których było ponad 50 000 wówczas w getcie warszawskim i którzy stawili taki cichy opór, bierny opór, ale dzięki postawie których to osób to powstanie trwało tak długo, ponad 3 tygodnie. Niemcy przystępując do powstania liczyli, że zdławią opór żydowski w ciągu 3 dni. I być może gdyby byli tam sami bojowcy, tak by to wyglądało. Natomiast fakt, że na terenie getta warszawskiego była tak liczna grupa osób, które zeszły do bunkrów, kryjówek, schowków i przebywali tam w ukryciu, cicho, sprawił, że to powstanie trwało tak długo. Właśnie to dzięki ich biernemu uporowi. To uznanie ich postawy i heroizmu widać chociażby w wydawnictwach upamiętniających warszawskie powstanie w getcie, mówi kierowniczka działu zbiorów Muzeum Getta Warszawskiego Aleksandra Wydro, gdy przeglądamy klasery ze znaczkami i inne materiały wydawane z okazji kolejnych rocznic powstania. Z okazji 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim muzeum wydało monety okolicznościowe. I bohaterem tej monety są kobiety. To już nie jest tylko ten heroiczny bojownik z bronią w ręku, ale również matki, które były wtedy głowami rodziny, albo były w ogóle jedynym żywicielem i nie mogły sobie pozwolić na to, żeby walczyć. I to jest bardzo ważne, żeby też im oddawać należną cześć cywilom, kobietom, dzieciom, osobom starszym. Ci ludzie postawili się niemieckiemu okupantowi, stawiali opór właśnie tym, że ukrywali się w piwnicach, w specjalnie przygotowanych bunkrach i ta zmiana rzeczywiście, odnoszę takie wrażenie, jest widoczna, bo kiedyś, lata temu, główne obchody przy pomniku bojowników getta, który, jak wiemy, ma 2 strony. Ten ceremoniał odbywał się przed tą stroną poświęconą bojownikom. Teraz widać, że z roku na rok coraz więcej chociażby kwiatów, coraz więcej kamyczków, coraz więcej żonkili pojawia się też po stronie dedykowanej, można tak powiedzieć, tym cywilom. I to jest bardzo ważne i o tym trzeba pamiętać, że powstanie oczywiście było heroicznym zrywem, ale przede wszystkim musimy też pamiętać o tych, którzy tam byli i którzy tak samo jak bojownicy się bali, może nawet bardziej się bali, bo nie mieli możliwości fizycznej obrony, gdyby nastała taka potrzeba, ale dzięki temu, że zdecydowali się zostać, zdecydowali się
ukrywać w bunkrach, stawili po prostu opór i nie pozwolili na taką śmierć. Może można tak nazwać, że zdecydowali się na śmierć na własnych warunkach po prostu. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i ja osobiście się cieszę, że to myślenie i ten ciężar zaczyna się bardziej równomiernie rozkładać, bo myślę, że w tej sytuacji nie możemy tak naprawdę rozgraniczać, kto był bardziej odważny, kto mniej. Niektórzy po prostu mieli inne zobowiązania i nie mogli podjąć takich, a nie innych decyzji. To jest właśnie opowieść o wielkich czynach. Mówi Karolina Sulej, antropolożka, kuratorka i reporterka pisząca o żydowskiej herstorii w czasie II wojny światowej. I że to jest inny rodzaj heroizmu, ale również heroizm. I że być może warto się w ogóle zastanowić, w jaki sposób opowiadamy historię i może się warto zastanowić, jacy konkretnie ludzie brali udział w tej wojnie, co konkretnie poświęcali, jak konkretnie im się żyło i z jakimi się musieli mierzyć na co dzień wyzwaniami. Kobiety są świetnymi przewodniczkami po takich pytaniach i takich odpowiedziach i że w ogóle, mam nadzieję, taka opowieść historyczna o wojnie też trochę zmieni myślenie o tym, co wojna robi i jak jest pięknie umierać z ojczyzny, też będzie troszeczkę inaczej czytane, bo wcale nie pięknie i kobiety dają do zrozumienia, że no naprawdę to po prostu niosło ze sobą ogromne cierpienie. Tak, dużo ukazało się w XXI wieku pamiętników, wspomnień z perspektywy no właśnie cywilnej. Wiesława Młynarczyk pracuje w Muzeum Getta Warszawskiego w dziale edukacji. Tego oporu, bo oczywiście my opór rozumiemy jako opór walczących z bronią w ręku. Natomiast dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że ten opór polegał na wielu innych rzeczach, które się działy w getcie. I też pojawia się sporo takiej literatury. To jest literatura właśnie taka wspomnieniowa, pamiętnikarska, dotycząca perspektywy kobiet bojowniczych w getcie warszawskim, ale też w ogóle kobiet i ich sytuacji. Myślę, że to jest ważne, bo to pokazuje trochę inną perspektywę też powstania w getcie i w ogóle obrazu getta, ale też inną perspektywę oporu, albo właściwie inne rozumienie oporu, nie tylko oporu z bronią w ręku. Niech to będzie zapisane ku pamięci. Szalony strach górował nad wszelkimi innymi uczuciami. Odór spalenizny niesie się na najbliższe dzielnice miasta. Cała Warszawa przesycona jest pyłem i sadzami. Przez wyłomy w murach widać płomienie i smugi dymu. Jest jasno jak w dzień. Świat wokół podwórza zasypane są odłamkami szkła, cegieł, blachy, spalonych sprzętów domowych. Nie da się tego opisać. Nie da się porównać. Jeżeli mówimy o ludności cywilnej, która przebywała w schronach i o tym, skąd dowiadujemy się w ogóle, jak wyglądało ich funkcjonowanie w tych miejscach, to z pewnością takim podstawowym źródłem, po które sięgają badacze, są wspomnienia i relacje. Jeżeli mówimy o takich, które były spisywane tam i wtedy, to na pierwszy rzut przychodzi oczywiście pamiętnik Marylki, czyli jednej z kobiet, która ukrywała się w schronie na terenie getta warszawskiego. Dziennik prowadzony od wiosny 1942 roku urywa się nagle 27 kwietnia 1943. Między innymi jego fragmenty złożyły się na głośną wystawę Wokół nas morze ognia w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Była to pierwsza taka opowieść o losach cywilów podczas powstania w getcie warszawskim. Dziennik Maryli, pisany przez nią również w bunkrze w czasie powstania, jest unikalnym dokumentem, a ona sama stała się jedną z przewodniczek po tym niewyobrażalnym doświadczeniu. Zeszyt z jej zapiskami odnaleziony został dopiero po wojnie na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku. Najprawdopodobniej ona została wywieziona na Majdanek i stąd ten dokument tam się znalazł. I został po wojnie właśnie odkryty, był wówczas częściowo opracowywany, publikowany. Wyszła reedycja tego pamiętnika pod redakcją Dariusza Libionki, gdzie jeszcze pewne rzeczy udało się
by doprecyzować, ustalić, odczytać z tego częściowo zniszczonego tekstu. Natomiast do dziś nie udało się ustalić, kim jest autorka, która z taką dbałością o szczegóły opisywała z perspektywy ofiary i zarazem świadka życie i śmierć zamkniętych za murami getta żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn, a następnie relacjonowała przebieg krwawo tłumionego przez Niemców powstania. Marylka to jest wyjątkowa postać, dlatego że ona ma dużą świadomość tego, co się rozgrywa wokół niej i ona prowadzi te swoje zapiski od momentu, kiedy musiała znaleźć się, jeżeli mówimy o powstaniu oczywiście, na terenie bunkra. Jakby ona miała świadomość, że ten bunkier jest i że tam trzeba będzie w którymś momencie się znaleźć, ale do końca miała nadzieję, że to nie nastąpi, że nie będzie musiała żyć w ukryciu właśnie pod ziemią, schowana. I ona to opisuje bardzo wyraźnie i plastycznie, że to pogrzebanie za życia, jak ona określała bunkry, odkładała tę myśl o tym, że to się stanie jej udziałem. Niestety musiała tam zejść i ukryć się razem z innymi osobami właśnie w schroni i opisuje swoje przemyślenia właśnie z tego miejsca. Pisze o strachu, o tym, jak wygląda funkcjonowanie w bunkrze. Dzięki temu możemy właśnie chociażby częściowo na tym konkretnym przykładzie analizować właśnie, jak ludzie się zachowywali w sytuacji granicznej, jaką było na pewno przebywanie w schronie, w kryjówce. W wyposażonych w prąd, bieżącą wodę i zapasy bunkrach, w zamurowanych pokojach, na zareglowanych strychach, ale i w małych kryjówkach, w gruzach, w zakamarkach i szczelinach, na porozrywanych piętrach kryją się ludzie. Naszą obroną jest jak największa cisza i spokój. Jeżeli chodzi o sam wybuch powstania i to, w jaki sposób do ludności docierały informacje, to mamy tutaj co najmniej dwa poziomy. Jeden to jest poziom osób, które były zaangażowane w grupy konspiracyjne. I te osoby miały przecieki z tak zwanej aryjskiej strony już wcześniej, że Niemcy się mobilizują, że najprawdopodobniej 19 o poranku właśnie nastąpi akcja pacyfikacyjna, że Niemcy kroczą na teren getta. I to dzięki ich wiadomościom. Te informacje mogły się rozejść po terenie getta, to znaczy one były w jakimś sensie przekazywane do ludności cywilnej. No i w momencie, kiedy Niemcy wkraczają, rzeczywiście getto wydaje się opustoszałe. Z jednej strony informacje, które są przekazywane przez członków organizacji konspiracyjnych w getcie, a z drugiej strony poziom ludności cywilnej, to znaczy jakby w nocy na tyle nie był to duży teren, żeby można było obejść, mówiąc kolokwialnie, ten obszar i poinformować, że to właśnie najprawdopodobniej za chwilę nastąpi ten moment, że te schrony, kryjówki, bunkry będą właśnie wykorzystywane i należy się w nich ukryć. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło w poniedziałek 19 kwietnia 1943 roku. Niemcy zbrodnie wobec Żydów planowali często w żydowskie święta. Tak było i tym razem. 19 kwietnia wypadała Wigilia Święta Pesach. Najprawdopodobniej wiele osób, ze względu właśnie na to święto, zdecydowało się przekraść ze strony aryjskiej do getta, by spędzić ten czas z bliskimi. Trudno założyć, żeby do każdego informacja dotarła na ten temat, że Niemcy szykują się do kolejnej akcji, że ona nastąpi właśnie w przededniu ważnego, jednego z najważniejszych świąt żydowskich, święta, które nawiązuje do wolności, do wyzwolenia z niewoli egipskiej. I rzeczywiście dziś, jak na to patrzymy, to jest podwójnie tragiczne, że te osoby, które przebywały po aryjskiej stronie w mniej lub bardziej bezpiecznych miejscach, zdecydowały się przedostać na teren getta, bo liczyły, że spędzą ten czas z rodziną. Jakby to też jest poziom psychologiczny, bo z jednej strony możemy posiadać jakąś informację o tym, że coś jest szykowane, coś się może wydarzyć, ale do końca człowiek ma nadzieję, że to może nie nastąpi, może nie wtedy, jeszcze zdążymy wyjść, w razie czego można uciec kanałami, można w jakiś sposób próbować się przedostać na tak zwaną aryjską stronę. Nie wszyscy zdążyli, wielu nie. Zaraz po rozpoczęciu powstania w getcie warszawskim o świcie 19 kwietnia ponad 50 000 jego mieszkańców schodzi do piwnic, bunkrów, chowa się na strychach. Zniknęliśmy w piwnicach. Ukryliśmy się między murami tak, że nie da się nas znaleźć. Jakby nas ziemia pochłonęła.
Kości zostały rzucone. Wszyscy się skryli. Wszystko, co żyło, znikło z powierzchni ziemi. Żydzi tworzyli różnego rodzaju miejsca schronienia od zakończenia w zasadzie deportacji, czyli od jesieni 1942 roku. Ten proces na pewno nasilił się po styczniu 1943 roku, kiedy nastąpił pierwszy zbrojny akt oporu. Mówimy o takim małym powstaniu styczniowym czy buncie styczniowym, kiedy rzeczywiście część bojowców i ludności cywilnej w obliczu kolejnej fali deportacji stawiła właśnie opór Niemcom. I od tego czasu następuje takie nasilenie właśnie tworzenia różnego rodzaju miejsc schronienia na terenie getta. To już nie jest miejsce, w którym przebywa, tak jak wcześniej, około 400 000 osób, a mniej więcej 60 000 osób. Oni są skoszarowani w placówkach pracy, nie ma takiego ruchu na ulicach. Już wtedy, żeby móc swobodnie, to nie jest dobre słowo, ale żeby móc przejść w inną część getta, czy też przedostać się do jakiegoś sąsiedniego budynku, tworzono takie pierzeje w środku ścian, przekopywano się, czy tworzono jakieś podziemne tunele. I badacze wyróżniają rzeczywiście różne kategorie czy rodzaje tych miejsc ukrywania się. To są bunkry, które nam się kojarzą z takimi rzeczywiście dobrze zabezpieczonymi miejscami, też zaopatrzonymi i takie w getcie funkcjonowały. Wielkie pomieszczenia, czy też pomieszczenia dla dużej liczby osób, w której mogło jednorazowo przebywać nawet 100 czy więcej osób, zaopatrzone właśnie w odpowiednią ilość żywności, czy też posiadające dostęp do bieżącej wody, do prądu, a nierzadko nawet również z połączeniami telefonicznymi. Były też mniejsze schrony czy kryjówki, właśnie które były przygotowywane pod osoby indywidualne, czy pojedyncze rodziny, albo takie miejsca, gdzie mogło się schronić jednorazowo 10-15 osób. I one były z reguły trochę mniej zabezpieczone, gorzej zaopatrzone w te wszystkie rzeczy, które, jak później będzie to widać, były potrzebne, tak jak chociażby bieżąca woda, którą Niemcy sukcesywnie w trakcie powstania odcinali z poszczególnych kamienic getta. Schrony można było tworzyć i kryjówki w różnych miejscach, na poddaszach, jako dobudowane ściany w mieszkaniach na różnych piętrach kamienicy, pod schodami, najczęściej w piwnicach, gdzieś pod ziemią właśnie, bo takie wydawały się najbardziej trwałe i z tego punktu widzenia bezpieczeństwa najbardziej trudne do odnalezienia. No i też na wypadek, gdyby Niemcy rzeczywiście przystąpili do pacyfikacji na taką skalę, że niszczono by kamienice, no to te, które są pod ziemią, miały większą szansę na uratowanie, przetrwanie, zabezpieczenie ludzi, którzy tam przebywali. Ile było takich schronów w getcie warszawskim? Do dziś dokładnie tego nie wiadomo. Z raportu likwidatora powstania w getcie warszawskim, czyli Jurgena Sztropa, wynika, że takich miejsc zidentyfikowanych było ponad 600. Ale na pewno były miejsca, do których Niemcy nie dotarli, które zniknęły wraz z kolejnymi niszczonymi budynkami. I są relacje, w których można wyczytać, że w zasadzie niemal każda kamienica miała przynajmniej jedno takie miejsce, w którym mieszkańcy danego budynku mogliby się schronić. No i zresztą, jeżeli tam miało się ukrywać w trakcie powstania około 50 000 osób, to rzeczywiście ta ilość kryjówek czy schronów, bunkrów musiała być rzeczywiście dostosowana w jakimś sensie do liczby potencjalnych ukrywających się. Po kilku dniach intensywnych walk ulicznych na terenie getta Niemcy, dysponujący dużo większymi siłami i uzbrojeniem, przechodzą do kontrofensywy, zmuszając tym samym bojowców do ukrywania się i prowadzenia walki partyzanckiej. Sami natomiast rozpoczynają niszczenie, palenie dzielnicy dom po domu. Stąd też te relacje tak plastyczne, mówiące o tym tonięciu w morzu ognia, które Niemcy celowo rozprzestrzeniali właśnie na terenie getta warszawskiego. A ludność cywilna ukrywa się w schronach i w tych kryjówkach wszelkiego rodzaju. Z kolei działania Niemców są nakierowane na to właśnie, żeby jak najwięcej tych kryjówek odkryć, żeby odkryć gniazda oporu, w których ukrywają się czy przebywają żydowscy bojowcy. I tym samym po prostu doprowadzić do finału, czyli zakończyć powstanie i zlikwidować getto warszawskie. To trwało do połowy maja 1943 roku. Niedziela 25 kwietnia 1943 roku. Wieczorem podpalono getto żydowskie w Warszawie.
W płomieniach zginęły dziesiątki mężczyzn, kobiet i dzieci. Ci, którym udało się wyjść z ognia, zostali zastrzeleni na ulicy. Niemcy przeczesują getto. Wysadzają dynamitem podejrzane ściany. Szukają schronów. Wróg szuka nas wszędzie. Nasłuchuje, puka, kręci się wokół. Strach, szalony strach czai się wszędzie. To pewnie już ostatnia godzina. Ci ludzie byli skazani na to, jak Niemcy prowadzą działania pacyfikacyjne na terenie getta. Z drugiej strony byli skazani na to, jak idzie bojowcom. Na ile bojowcy są w stanie stawić opór, na ile te ich działania są skuteczne i odciągają Niemców, a na ile nie są. Więc niewiele zależało od nich, to staram się powiedzieć. To znaczy, że oni byli uwikłani w taką sytuację, w której ich zadaniem było cicho przebywać niemalże jakby bezszelestnie w przestrzeni, żeby nie zostać odkrytymi, a cała reszta toczyła się poza nimi. Oni słyszeli detonacje, słyszeli kroki, odgłosy, szczekanie psów, poszukiwanie ludzi i w ciągu przynajmniej dnia musieli przebywać w tych bunkrach maksymalnie cicho, w maksymalnym skupieniu, żeby ta kryjówka nie została odkryta. Trochę łatwiej w pewnym sensie, czy lepiej wyglądała ta sytuacja nocą, kiedy Niemcy jakby w mniejszym stopniu atakowali, częściowo opuszczali teren getta, czy te patrole były mniejsze, bo wówczas to była możliwość, żeby ten teren schronu opuścić, przygotować jakiś ciepły posiłek, jeżeli było z czego, czy też przejść do takiego miejsca, w którym można się było spodziewać, że jeszcze są jakieś zapasy do swoich dawnych mieszkań, jeżeli one jeszcze nie były zniszczone. Czy też przejść z jednego bunkra do drugiego, bo to myślę, że ważny jest wyróżnik, że ci ludzie niejednokrotnie zmieniali miejsce ukrywania w ciągu powstania kilka razy. To nie jest tak, że byli w jednym schronie i tam trwali do końca, niezależnie od wszystkiego. Nierzadko trzeba było po prostu ratować się ucieczką i szukać miejsca w jakiejś innej kryjówce. To też jest istotne, bo to pokazuje, że ci ludzie cały czas byli w napięciu. Oni cały czas musieli rejestrować to, co się dzieje wokół nich i reagować, jeżeli taka reakcja oczywiście była możliwa. Mija już 12 dzień ukrywania się. W bunkrze jest gorąco jak w łaźni. Brakuje powietrza. Niektórzy z braku tlenu dostają wysypki. Nie ma też wody. Zatracamy poczucie człowieczeństwa. Nie wolno w ogóle rozmawiać. Zresztą i tak na wszelkie pytania otrzymuje się wstrętne i ordynarne odpowiedzi. Warunki w bunkrze są straszne. Zamiast 50 osób chowa się tam 250. Kiedy Niemcy przeszli do tej drugiej fazy, czyli podpalania getta, to funkcjonowanie w bunkrach stało się jeszcze bardziej nieznośne. Dlatego, że bunkry wypełniały się dymem, temperaturą od płonących budynków, więc nawet jeżeli to były piwnice, a budynek nad nimi płonął, no to ciepło przenikało. Więc mamy drugą relację spisywaną już po zakończeniu powstania, po wojnie, też od kobiety, która nazywała się Stella Fidelsaid. Ukrywała się przy ulicy Wołyńskiej, przechodzi do innego bunkra i wchodzi na teren tego bunkra i uderza ją właśnie żar od tego, że dookoła płoną inne budynki, że jest tam nagromadzone wiele osób. Nie ma tlenu w tych bunkrach. Więc ludzie, pomimo że jest to kwiecień czy początek maja, byli w lekkich strojach, żeby w ogóle móc to przetrwać. Jest problem oczywiście z aprowizacją. Im dłużej trwa powstanie, tym te zapasy się kurczą, tym trzeba je reglamentować, żeby mieć jeszcze jakąś perspektywę, że coś zostaje na następny dzień. Problemem ogromnym była woda. Jeżeli były schrony, kryjówki, które miały zaopatrzenie w bieżącą wodę i Niemcy nie odcięli tego dostępu, no to ci ludzie byli powiedzmy w pewnym sensie w bardziej komfortowej sytuacji.
Ale jeżeli była kryjówka, która nie miała tego dostępu do bieżącej wody, to wodę trzeba było pozyskiwać w każdy możliwy sposób. Poprzez wystawianie jakiegoś pojemnika i liczenie na przykład na to, że spadnie deszcz i będzie deszczówka. Czy też właśnie przekradanie się nocami w inne miejsca, żeby chociaż odrobinę wody przynieść do kryjówki. I to nie w celach tylko i wyłącznie higienicznych, ale przede wszystkim właśnie, żeby tę wodę móc spożywać. To są realne problemy, z którymi ci ludzie się mierzyli. Takim szczególnie trudnym czy dramatycznym w tych opisach jest moment, kiedy dana grupa ukrywa się z dzieckiem. Szczególnie z takim małoletnim dzieckiem, z noworodkiem, któremu trudno jest, czy w zasadzie nie da się wytłumaczyć, że ma być cicho. Więc w takich schronach niejednokrotnie dochodziło do przypadków duszenia małoletnich dzieci po to, żeby nie zdradziły swoim płaczem miejsca ukrywania i tym samym nie wydano tej większej grupy osób. I to jest tragiczne, bo nierzadko właśnie taka presja ze strony grupy była wywierana na kobiety, które miały jeszcze w tamtym okresie właśnie małoletnie dzieci. Więc no widać tutaj dramat ogromny tej ludności, która właśnie, tak jak powiedziałam, była skazana na to, żeby być cały czas w ukryciu, nic nie zależało od nich, a z drugiej strony no, ci ludzie starali się przetrwać, funkcjonować, dotrwać do końca tego powstania, więc też chwytano się różnych właśnie nawet takich dramatycznych rozwiązań, żeby po prostu móc przynajmniej częściowo przedłużyć sobie funkcjonowanie. Bo to też nie było gwarancją, że dany bunkier, na przykład w momencie, kiedy Niemcy go odkryli, nie było gwarancji, co zrobią z ludnością. To znaczy wielu z nich nie trafiło do obozu zagłady w Treblince, nie zostało tam zgładzonych. Wiele z tych osób z bunkrów, które były sukcesywnie przez Niemców odkrywane, trafiało na przykład na Lubelszczyznę, do obozów typu Poniatowa, Trawniki czy Majdanek, żeby tam dalej pracować. Natomiast w momencie odkrycia bunkra nikt tego nie wiedział, jaki będzie dalszy los, więc starano się te chwile jak najdłużej odsuwać. Niemcy też w tej drugiej fazie powstania stosowali takie inne fortele, żeby jakby spróbować wyciągnąć te osoby poza teren bunkrów. Ograniczanie dostępu do wody to była jedna rzecz, podpalanie getta to druga rzecz, ale też niejednokrotnie do bunkrów, o których wiedziano, że się tam już znajdują, czy w jakiś sposób doszło do dekonspiracji, wpuszczano gaz, który miał tych ludzi albo powodował to, że oni ginęli w tych bunkrach, albo jeżeli wyczuli, że ten gaz jest wpuszczany, no to wychodzili na zewnątrz, więc to też była taka forma jakby wyciągania tych osób poza teren kryjówki. Więc no widać tutaj całe spektrum różnego rodzaju sposobów, żeby tych ludzi stamtąd wyciągnąć. To, co się w relacjach, najczęściej, tak jak powiedziałam, nie relacjach spisywanych tam i wtedy, ale w okresie już powojennym, no bo część z tych osób przetrwała, część z bojowców przetrwała, to co widać to właśnie ten heroizm walki o każdy kolejny dzień, na to, żeby właśnie znaleźć żywność, żeby przygotować jakiś ciepły posiłek również dla tych osób, które tam przebywały. I widać też różne typy zachowań w tej sytuacji skrajnej, to znaczy nie zawsze to był solidarny opór. I też zdarzały się takie sytuacje właśnie dotyczące małych dzieci, ale też osób starszych, które postrzegano na przykład jako zagrożenie, bo nie wiem, były chore, bo kaszlały, których się po prostu pozbywano. To są takie wybory dramatyczne właśnie w tych sytuacjach granicznych, a taką sytuacją graniczną na pewno było funkcjonowanie ludności cywilnej w bunkrach w trakcie powstania. Wieści, odgłosy i to, co się widziało. Przecież ten dym to się widziało z wielu kilometrów poza Warszawą. Ten dym, który się unosił nad gettem. No to było, trudno mi powiedzieć. Ja też nie byłem wtedy dorosłym, więc inaczej to na pewno odbierałem. Ale to był też wstrząs i Boże, co oni robią? Tam był taki dla umysłowo chorych szpital na Bonifratelskiej i tam przyjeżdżałem. Od tego szpitala to było jakieś 20-30 metrów mur. I w tym miejscu za murem były bardzo wysokie domy, takie 4-5 piętrowe. Ja widziałem, jak z palących się domów
wyskakiwali Żydzi. Jakieś dziecko musieli mieć zawinięte, żeby zabezpieczyło się jakieś bardzo grubo owinięte dziecko, chyba. Tak jakby, żeby ratować ewentualnie, jak upadnie, żeby to dziecko przynajmniej by się wyratowało. W odległości 50-100 metrów dalej były karabiny maszynowe ustawione i Niemcy strzelali do tych wypadających jeszcze dla zabawy. Nie byłam w getcie już wtedy i pamiętam, jak były na Starówce i było słychać strzały i była łuna na niebie. Mówiło się, że dzielni ludzie. Co można było powiedzieć? Że w końcu doszło do tego, że wybrali inną śmierć. Śmierć z własnej ręki, bo wtedy już było wiadomo, że inaczej i tak zginął. To nie był wybór właściwie, tylko lepiej zakończyć samemu swoje życie, niż to, co się stało tym, którzy zostali wywiezieni. Myślę, że my dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego uczucia. W żaden sposób nie jesteśmy sobie w stanie wczuć się w to, co ci ludzie wtedy przeżywali i jak bardzo brakowało im już nadziei w pewnym momencie. Bo pewnie nadzieja była na samym początku, kiedy może nawet radość, że to powstanie wybuchło, że jest opór, że to może w jakiś sposób przynieść pozytywne rozstrzygnięcie. A z kolejnym, przedłużającym się czasem oczekiwania ta nadzieja zazwyczaj gaśnie i to widać właśnie chociażby w tych zapiskach, nawet pisanych po latach, kiedy ci ludzie wracają myślami do tego miejsca, wracają do tych uczuć, które wtedy ich otaczały i piszą nawet tak jak Stella właśnie, że mieli poczucie bycia taką zwierzyną, na którą się poluje, która tak czy inaczej, pomimo tej ofiary, którą ponosi, trafi do ośrodka zagłady. Więc to jest dramat tych ludzi, to jest dramat tego losu, to jest dramat tego właśnie myślenia. Miasto za murem. Scenariusz, montaż, udźwiękowienie i narracja Michał Kukawski. Fragmenty wspomnień i relacji dotyczących powstania w getcie warszawskim czytał Kacper Kaliszewski. Za pomoc i wsparcie dziękuję Maszy Makarowej z Muzeum Getta Warszawskiego. W odcinku wykorzystałem fragmenty nagrań przekazanych mi przez muzeum. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Getto w Warszawie – opowieść heroiczna, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.